Poziomki. Niby podobne do truskawek, a jednak się od nich różnią. Nie tylko smakiem, ale również okresem wegetacji. Kwitną i owocują przez cały sezon, dostarczając słodkich, aromatycznych owoców. Dzisiaj powiem o całym okresie uprawy, od nasionka aż po zbiór. Kiedy wysiałam, co po kolei robiłam i jak ta uprawa mi się udała. Mam nadzieję, że te informacje okażą się pomocne dla tych, którzy chcieliby uprawiać poziomki we własnym ogrodzie. Serdecznie zapraszam. Poziomki wysiałam 7 lutego. Wybrałam odmianę Rujana. Jest to odmiana zwisająca, polecana głównie do uprawy w donicach i innych pojemnikach. Nasionka wysiałam do jednego pojemnika. Uznałam, że tak będzie wygodniej. Nasionka poziomki są bardzo drobniutkie. Ziemię wcześniej namoczyłam i po wierzchu rozsypałam nasionka. Po jakimś czasie pojawiły się maleńkie siewki, które rosły naprawdę bardzo wolno. Gdy osiągnęły nieco większy rozmiar, przepikowałam do osobnych doniczek. Jedną roślinkę do jednej doniczki. Dzięki temu nie musiały konkurować o światło i składniki pokarmowe. Starałam się robić to bardzo delikatnie. Czynność ta wymaga wytrwałości, ale dzięki niej możemy uzyskać piękne sadzonki. Rozsady trzymałam na słonecznym parapecie. W kwietniu w ciągu dnia rozsady poziomki wynosiłam na powietrze, a na noc chowałam z powrotem do domu. W ten sposób stopniowo hartowałam rośliny. Na miejsce stałe wysadziłam w maju. W tym celu wybrałam 3 doniczki. Najniżej doniczka największa, potem trochę mniejsza i na samej górze najmniejsza. Zależało mi na utworzeniu takiej poziomkowej kaskady. Stwierdziłam, że tak będą prezentować się najlepiej i myślę, że to jest dobre wykorzystanie miejsca. Doniczki ułożone jedna na drugą utworzyły balkony, w które włożyłam sadzonki poziomek. Super się rozrosły. W przyszłym roku spróbuję utworzyć kaskadę z 4 doniczek. Planuję na sam spód dać doniczkę 20-litrową, potem 10, 5 i na samą górę 3-litrową. Taki mam plan na przyszły rok. A to są poziomki wysiane w lutym tego roku. Super kwitną i mają naprawdę sporo owocu. Z 3 kaskad co kilka dni zbieram miseczkę pysznych owoców. Raz więcej, raz mniej. Może niedużo, ale jest to już jakaś porcja witamin. Mam nadzieję, że w przyszłym roku tych owoców będzie jeszcze więcej. Jak dbałam o poziomki w trakcie uprawy? Z 2 razy podlałam gnojówką z pokrzywy. To jedyne nawożenie, jakie stosowałam. A tak to jedynie podlewanie. Poziomki lubią wilgotną glebę, więc podlewać trzeba często, zwłaszcza gdy uprawiamy je w doniczkach. Poziomki są bardzo łatwe w uprawie. Mają niewielkie wymagania glebowe. Nie lubią jedynie gleb piaszczystych i gliniastych. Mogą rosnąć w słońcu, jak również w lekko zacienionym miejscu. Ich uprawa nie jest czasochłonna, gdyż niewiele trzeba przy nich robić. Jedyne wymaganie to wilgotna gleba. To musimy jej zapewnić. Poziomki możemy uprawiać w gruncie lub tak jak ja w doniczkach. Gdy zasilimy kompostem lub obornikiem, odwdzięczy się ogromem pysznych owoców,
które będziemy mogli zbierać do późnej jesieni, w zasadzie do pierwszych przymrozków. Wczesną wiosną usuwamy stare liście, tak by odmłodzić roślinkę. Nasiona poziomki nie są drogie. W paczce jest ogrom nasion. Wysianie ich jest najtańszym sposobem pozyskania wielu sadzonek. Wysiewać możemy już w styczniu, ale luty i marzec to też dobry termin. Super jest to, że owoce możemy zbierać już tego samego roku. Po 3 latach plantację należy odświeżyć, wysiać lub pozyskać nowe sadzonki. Wsadzamy wówczas w nowe miejsce lub w świeżą ziemię w doniczkach. Zachęcam do uprawy poziomek. To bardzo zdrowe owoce. Nie wiem, czy wiecie, że również możemy wykorzystać liście. Przygotowane z nich herbatki mają wiele prozdrowotnych właściwości. Herbatki możemy przygotowywać ze świeżych liści lub je wysuszyć. Poziomka jest rośliną mrozoodporną, dlatego bez problemu przetrwa zimę w gruncie. Te uprawiane w doniczkach mogą wymagać okrycia, zwłaszcza w czasie ostrej zimy. Wystarczy doniczki owinąć słomą lub włókniną. Czy czujecie się zachęceni do uprawy poziomek? Jakie pyszności z nich przygotowujecie? Piszcie o wszystkich doświadczeniach, jakie macie związane z uprawą poziomek. Może polecacie jakąś odmianę? Zachęcam do wypowiedzi w komentarzach. Dziękuję dzisiaj za uwagę i do usłyszenia.